Krótko mówiąc, robiliśmy sceny, które moim zdaniem dają jakiś wyraz, mają jakąś siłę przez to, że pokazują ten taki świat, który płynie obok wydarzenia, które wstrząsa światem, ale nikt nie zauważa. Dlatego, że wtedy też tak było. Chrystus wisiał na krzyżu. Gdzie taki krzyż się znajdował? No, na jakimś skrzyżowaniu dróg, gdzieś tam po drodze do Jerozolimy, tak żeby wszyscy przechodzili, no bo przecież po to krzyżowano, żeby on się długo męczył i żeby długo widowisko mogło trwać. Widowisko dla tych, którzy przechodzili. Miało to być jakby, no, miało to być po prostu odstraszające widowisko przeciwko tym wszystkim, którzy by podnieśli rękę na władzę. Więc gdzie takie można zrobić? No, przypomniało mi się śmietnisko z popiołu i diamentu, ale muszę powiedzieć, że to już było inne śmietnisko. To już było śmietnisko zrobione nie z jakiejś tam bądź jakichś śmieci, tylko całkowicie śmietnisko zrobione z plastiku. Te zwały plastiku, po prostu leżące warstwami, przysypane niby ziemią. Okazało się, że my w ogóle nie możemy tam zakopać krzyża, dlatego że to wszystko jest ruchome, to wszystko jest właśnie zrobione z tych opakowań, których miliony, że tak powiem, są zgarnięte. I to też robiło wielkie wrażenie, ale coś ważniejszego się stało. Mianowicie przyjrzałem się takiej scenie, że ponieważ to śmietnisko było tuż obok autostrady, więc jadące autokary, samochody, ludzie, którzy przejeżdżali tą autostradą, widzieli, że tam się dzieje coś strasznego. No, wieszają jakiegoś człowieka, przybijają go gwoździami, nie wiadomo co. No, jakaś zbrodnia w każdym razie. Ale żaden samochód się nie zatrzymał, dlatego że nie były znaki, że nie wolno. No, na autostradzie musisz jechać. Także coś się też zrobiło takiego, że wszyscy są rozgrzeszeni, no bo jak się zatrzymać się nie wolno, bo można spowodować wypadek. No ale może trzeba temu człowiekowi pomóc, którego tam mordują, to wiadomo, że to robią filmowcy, a może to robią naprawdę jacyś bandyci. Ale nie, tu nikt nie miał skrupułów. Muszę powiedzieć, że wszystko przejeżdżało. Zaciekawieniem wycieczki się przyglądały. No widocznie nikt się nie spodziewał, że może być to, co w mojej wyobraźni zaświtało, że tak powiem, że tak właśnie jest zbudowany nasz świat. Coraz bardziej odpowiedzialność moralna, odpowiedzialność za to, co się dzieje, zwalnia nas od tego, no jakby struktura społeczna, którą żeśmy wytworzyli, że tak powiem, możemy rozgrzeszyć się z wielu spraw. Dla nas to było też bardzo poruszające, że właśnie jesteśmy my, ludzie, my, Słowianie, bo operatorem tego filmu był też Czech, a właściwie Słowak, Igor Luter, zamieszkały od lat w Niemczech, który bardzo, że tak powiem, dopomógł mi w tym filmie swoją wyobraźnią, swoją siłą, no i przede wszystkim swoją znajomością, że tak powiem, terenu. Poruszał się bardzo dobrze, bo zrobił już wiele filmów telewizyjnych w Niemczech i że tak powiem, nareszcie natrafił na szansę, żeby zrobić coś niespodziewanego i zaskakującego. Tak żeśmy poczuli się jako Słowianie nagle w zdumiewającej sytuacji, że my tu w tej Norymberdze, gdzie narodziły się wszystkie prawa, które miały nas, Słowian, zniszczyć i, że tak powiem, zetrzeć z powierzchni ziemi, my tu nagle robimy film na ruinach III Rzeszy. Muszę powiedzieć, że to było silne bardzo i takie dojmujące przeżycie.